Dobry wieczór, dzień dobry, kłaniam się Państwu i kłaniam się Panie Profesorze, bo dzisiaj mam gościa specjalnego, profesor Jerzy Małachowski, który jest dyrektorem NCBR-u. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Pan zgodził porozmawiać, no bo wiem, że jest Pan człowiekiem zalatanym. I pierwsze pytanie, które chciałem Panu zadać, to takie no może troszkę podchwytliwe. Co to w ogóle jest ten NCBR? Z punktu widzenia tego, jak ja interpretuję działalność, no przede wszystkim jako agencja wykonawcza, która podlega pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i agencja, która w swoim zakresie przede wszystkim jest ukierunkowana na łączenie nauki z biznesem, umiejętność wdrażania rozwiązań naukowych we współpracy z partnerami gospodarczymi, tak, żebyśmy widzieli tę wartość dodaną, żeby te polskie innowacje, które powstają w polskich laboratoriach, czy w ogóle powstają w laboratoriach, w głowach naukowców, czy też znajdują swoje miejsce w instytutach, mogły być przeniesione do świata gospodarczego, z możliwością wdrożenia i w ten sposób sprawdzania, na ile te nasze propozycje laboratoryjne, naukowe, na ile są one innowacyjne i na ile one przekładają się na wzrost gospodarczy, no bo tak w konsekwencji, jakie pozwalają dzięki współpracy nauki z biznesu uzyskiwać te wartości dodane. Także to jest jeden z aspektów na pewno. Drugim z aspektem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to także przede wszystkim instytucja pośrednicząca, czyli ta instytucja, która funkcjonuje jako główny element we wdrażaniu środków strukturalnych z Unii Europejskiej, czy to do systemu polskiego szkolnictwa, czy też do polskiego systemu nauki szeroko pojętej. To jest kolejny z aspektów. Kolejny, trzeci bardzo ważny aspekt, także instytucja, która funkcjonuje w zakresie międzynarodowym i tutaj mamy na swoim pokładzie dział Krajowego Punktu Kontaktowego, wiemy, który pozwala nam przygotować się i pisać, występować wspólnie o aplikacje na projekty ciekawe bezpośrednio do programu, czy to Horyzont 2020, czy teraz do programu Horyzont Europa, jak też instytucja, która w tym drugim aspekcie, czyli pozaeuropejskim, funkcjonuje, podpisując umowy bilateralne, czy to z Tajwanem, czy z Izraelem, czy w tej chwili realizujemy umowę polsko-szwajcarską. Podpisaliśmy niedawno umowę na nowy program polsko-norweski. Także ten wymiar międzynarodowy staje się jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I kolejny, chyba czwarty aspekt, który też bardzo podkreślamy, to jako instytucja pośrednicząca, która alokuje środki w systemie zrównoważonego rozwoju dla polskiego szkolnictwa wyższego. Wszystkie szkoły wyższe aplikują w ten sposób do projektów, programów, które biegną w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Społeczny. To takie 4 aspekty, które podkreślamy. Panie profesorze, no to jakby tylko 4, ale Boże kochany, to się Pan wkopał, to jest kupa roboty. Brzmi to jak... Tak. Tak, nie ukrywam, że jak robimy taką analizę w skali roku, to analizujemy, czy też prowadzimy tak około 2,5 tysiąca zgłaszanych pomysłów, projektów. Olbrzymie przedsięwzięcie, jak widzimy, wieloaspektowe i to jest naprawdę olbrzymi wysiłek. Kolejny olbrzymi wysiłek to jest także prowadzenie projektów, jak też, czyli tych, których już mamy beneficjentów, ale także tych projektów, dla których były wyznaczone programy strategiczne, a my oceniamy skutki, czyli prowadzimy tak zwaną analizę trwałościową. Łącznie tych przedsięwzięć to będzie około między 6,5 do 7 tysięcy. Wow. Tak, to są takie cyfry, a więc ja jeszcze może tu dodam, nie bez kozyry często mówimy, w tej części Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy największą tego typu instytucją. Tak, to jest olbrzymia instytucja i olbrzymi strumień finansowania, a Pan, Panie Profesorze, dołączył do tej instytucji w trudnym momencie. To nie mamy się co czarować. Pan
no dostał pan w spadku, już nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale dostał pan taki z dobrodziejstwem inwentarza pan musiał ten spadek przyjąć, powiedzmy sobie w ten sposób dyplomatycznie. No ja się zastanawiam, jak pan teraz te perspektywy widzisz? Z perspektywy, jest pan na tym stanowisku już chwilę. Jak pan widzi, czy to będzie duża teraz zmiana, czy udaje się panu zreformować instytucję, czy raczej po prostu trzymać kurs? Tak, rzeczywiście, poważną sprawą to była historia instytucji. Tutaj nie chcę wracać do niej, bo też każdego dnia praktycznie mamy jakieś pokłosie tej historii, ale po to mamy wszelkiego typu organa, żeby one prowadziły. My natomiast współpracujemy i wspieramy w tym zakresie, bo najważniejsze jest, żeby te sprawy wszystkie powyjaśniać. Natomiast podstawowym takim elementem, który pozwolił nam i pozwala nam zmieniać tę instytucję, obraz jej funkcjonowania, to są takie dwa aspekty. Pierwsze, zdecydowaliśmy się pod koniec tamtego roku, czyli 2024, opracować strategię dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Coś, co wcześniej w tej instytucji tak na dobre nie funkcjonowało. I kolejny element, który od połowy roku 2024, nad którym pracowaliśmy wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, jak też z tą naszą instytucją zarządzającą, czyli Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej, to był plan naprawczy. Tak, ten plan naprawczy, zostaliśmy zmuszeni wręcz do jego i zarazem zauważyliśmy, że musimy to zrobić, bo chcemy stać na straży i być tą instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tych środków do polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. I to także zostało opracowane i praktycznie od jesieni roku 2024 jest na to perspektywa czasowa. Poszczególne etapy z tego planu naprawczego są raportowane, wdrażane i widzimy już te pierwsze efekty. Ja, panie profesorze, mam różnego rodzaju doświadczenia z NCBR-em i powiem, jak to wygląda z mojej strony, bo one są oczywiście bardzo subiektywne, ale siłą rzeczy to bardzo też wpływa na mój obraz. Po pierwsze, uważam, że jest mnóstwo inicjatyw takich służących rozwojowi kraju dużych, nie? Typu Gospostratek, Infostratek, Hydrostratek, czyli te wszystkie instrumenty, które mają służyć targetowanemu rozwojowi w bardzo konkretnych obszarach i uważam, że to jest super rzecz. Z drugiej strony mam doświadczenie jako osoba, która jest nagabywana niejednokrotnie przez NCBR do tego, żeby zostać recenzentem i powiem szczerze, że tam ten proces jest dużo trudniejszy niż do NCN-u chociażby, czy do projektów europejskich. I przyznam szczerze, że chyba nigdy nie przebrnąłem przez ten formularz, bo tam trzeba długi formularz wypełnić. Próbowałem z 2 czy 3 razy i nie przebrnąłem. I zastanawiam się, jak to pogodzić. Z jednej strony świetna inicjatywa, z drugiej strony jako recenzent mam wrażenie, że to jakaś potworna biurokracja. Zgadza się, bo to nie jest to pana profesora jedyny głos. Ja z takimi opiniami spotykam się, ale też dla wyjaśnienia muszę powiedzieć, że to nie jest aż taka przeszkoda, której nie da się przejść, bo łącznie, nie pamiętam, mamy tam między 6 a 7 tysięcy tych ekspertów, bo to także rozumiem, bo to jest rzeczywiście ścieżka zdrowia. Nie ukrywam, sam kiedyś otrzymałem ofertę bycia ekspertem, to dobrych parę lat temu, i później musiałem przejść tę ścieżkę zdrowia, w połowie drogi wycofałem się. Ale rzeczywiście nie ukrywam, że my znamy te trudności w jej przejściu, ale też zdajemy sobie sprawę, że jej przejście na pewno gwarantuje nam, że taka osoba, bardzo proszę tego nie odnosić jakby do siebie, tak, bo dużo jest takich elementów, które mają pokazać z jednej strony oczywiście doświadczenie naukowe, doświadczenie gospodarcze, doświadczenie w zakresie łączenia nauki i biznesu, ale z drugiej strony też chcemy się zabezpieczyć potencjalnymi konfliktami interesu, bo to jest jedno z kluczowych elementów, które często było nam wskazywane w kontaktach z organami brukselskimi i sam nie ukrywam, że
inaczej zacząłem patrzeć na ten dokument w momencie, kiedy zderzyłem się na spotkaniach w komisjach europejskich z takim aspektem jak ten konflikt interesu, procedury w tym zakresie. No i to też wymagało z naszej strony na pewno wprowadzenia tego w całości instytucji na wielu poziomach i z różnym poziomem jakby szczegółowości, a to w ten sposób pokazuje czystość naszych intencji, tak jak chcemy funkcjonować i chcemy się w naszych standardach współpracy z naszymi beneficjentami albo naszymi potencjalnymi beneficjentami zachowywać. I to na pewno jest to jeden z elementów gwarantujących, że nikt nam później nie zarzuci jakichkolwiek takich nieczystych zachowań, czy też potencjalnych konfliktów interesu, a mogliśmy się w historii spotkać z tym. Tak, ja to nie rozumiem. No to akurat oczywiście, jak wie pan, jestem w tej Radzie AID, European Institute for Innovation and Technology. Tam też oczywiście są dość ścisłe reguły wykluczania, listowania potencjalnego konfliktu interesu faktycznego, więc to oczywiście zrozumiałe. Ja się tylko boję, czy to nie jest trochę tak, że no pan odpadł w połowie, ja odpadłem w połowie, czy to nie będzie tak, że zostaną, no statystycznie, oczywiście nie wyłącznie, ale statystycznie jednak osoby częściej, no te, które nie mają nic lepszego do roboty, no bo koniec końców chodzi o to, żeby byli jak najlepsi eksperci, ale też oczywiście, żeby jak najbardziej unikali potencjalnego konfliktu interesów, ale pojawiały się takie zarzuty, być może do osób, które nie dostały grantów, to się zdarza, że no w NCN jest dużo ten proces bardziej ułatwiony pozyskiwania recenzentów. Tak, to tutaj ja to jakby w 100% rozumiem, tylko tutaj, panie profesorze, musimy też spojrzeć na specyfikę funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z jednej strony oczywiście mamy świat naukowców, z drugiej strony mamy też świat przedsiębiorców, świat biznesu. Jak też mamy instytucje działające na styku tych dwóch światów. W związku z tym ten element związany z wybraniem dobrego eksperta, czy też przeszkolenia, uwrażliwienia go na szereg aspektów i naukowych, i takich wiemy też i aspektów związanych we współpracy z biznesem, no jest dla nas niezmiernie ważny i na pewno to powoduje, że ta złożoność tego wniosku aplikacyjnego jest znacznie większa niż w przypadku wniosku NCN. Sam oceniałem wnioski NCN i wiem, że tam mocno wskazana jest wiedza i doświadczenie naukowe. Natomiast całkowicie inaczej to wygląda, kiedy jest wniosek do NCBR-u, staje się ekspertem, no to tutaj muszę także podkreślić te aspekty związane działające na styku świata przedsiębiorców i świata naukowców, doświadczeń ludzi, którzy mają także ewentualne już sukcesy we wdrażaniu, ludzi, którzy mają doświadczenia w patentowaniu, we wnoszeniu swojego know-how, w budowaniu spółek, startupów, etc., etc. Także no jest to na pewno proces, który tak wielowątkowo, wieloaspektowo pozwala nam ocenić dobrego eksperta i wybrać dobrego eksperta. No właśnie, bo z ciekawości, bo zachęcamy oczywiście wszystkie osoby, które są kompetentne, żeby rozważały recenzowanie, jeśli dostaną taką prośbę, bo to pula powinna być jak największa, ale czy to jest godziwe wynagrodzenie, przeciętne, czy raczej to się robi bardziej społecznie? Spotykamy się, oczywiście to nie robi się społecznie, to jest pierwszy element na pewno, tak. Wiemy, że nakład pracy jest olbrzymi, bo trzeba sobie wyobrazić, że te wnioski potrafią mieć i kilkaset stron, tak, i oceniamy aspekty i planowania części badawczej i części rozwojowej i części wdrożeniowej, jak też potrzeba ekspertów, którzy ocenią to pod względem ekonomiczno-finansowym i to jest niesamowicie ważne dla nas. Natomiast z punktu widzenia wynagrodzenia, kwestia wynagrodzenia jest podnoszona wielokrotnie i my za każdym razem wsłuchujemy się oczywiście w słowa ekspertów, i też występujemy z tymi wnioskami do naszej instytucji zarządzającej, czy też
no bo w części programów europejskich mamy instytucję zarządzającą w postaci Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej i mamy też w zakresie programów krajowych strategicznych instytucję, która nadzoruje pracę we wdrażaniu czy też realizacji tych programów i tutaj jest ministerstwo właściwe, czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oczywiście to troszeczkę można ująć tak statystycznie. W zależności od złożoności tego projektu pamiętamy, że w dużej mierze te projekty startują od fazy zaawansowania technologicznego mniej więcej 5-6, aż do fazy tej 9, czyli mają badania, rozwój, innowacje, ale mają w swojej części komponenty wdrożeniowe, a więc ta wiedza na pewno musi być taka wieloaspektowa. Pytanie, czy my ją dobrze wyceniamy? No tutaj, tak powtarzam, wrócę do swoich słów. Wsłuchujemy się, słuchamy tych głosów i reagujemy, bo musimy w przypadku jakichkolwiek zmian w stawkach uzyskiwać zgodę zarówno jednego, jak też i drugiego ministerstwa. To nie jest troszeczkę, ktoś by może uznał, widzimisię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tak, tutaj te kwestie tych stawek to są stawki, które ustalamy z obiema instytucjami, które nas nadzorują w swojej części. Tak? Okej, no to odczytuję to jako dyplomatyczną odpowiedź, że bywa różnie, pewnie w zależności od projektu. Tak. Czasem szału nie ma, czasem jest lepiej, czasem gorzej. No to fair enough. Tak, ale staramy się i tak powiedziałem i non-stop wysyłamy wnioski, które prosimy o wyrażenie zgody na podniesienie stawek. Tym bardziej, że dam przykład, w tej chwili będziemy też wdrażać taki duży instrument europejski pod hasłem STEP, gdzie wymagania są dużo znacznie na wyższym poziomie, bo tutaj mówimy o technologiach krytycznych na poziomie europejskim, innowacja na poziomie europejskim, w związku z tym i w takim przypadku do każdego programu zawsze używamy tych argumentów, wnioskując o nowe stawki dla ekspertów, bo dla dany program zawsze są pozyskiwani nowi eksperci, albo też zapraszani, którzy wcześniej w jakichś programach uczestniczyli, a na przykład czy tematyka, czy poziom zaawansowania, złożoności wniosku był podobny, no to też zapraszamy ich, składamy im ofertę, żeby mogli te swoje doświadczenie przenieść na przykład do tego programu nowego. Super. Panie profesorze, chciałem pana troszkę też podociskać o trudniejsze tematy. No na pewno. Jeden z takich tematów, i to znowu, że jakby powiem może jak ja rozumiem stan faktyczny i będę prosił o komentarz. No, była taka sytuacja, że cała duża kohorta spółek, które dostały dofinansowanie, to finansowanie utraciła i wśród tych spółek, jak rozumiem, dochodziło do pewnych nieprawidłowości. To bezdyskusyjnie, przy czym no, tak z punktu widzenia nie biurokratycznego, ale takiego biznesowego, one nie zawsze były duże. Pamiętam przykład, który mnie uderzył, tam była kilkumilionowa dotacja, czy kilkuminutowy grant, jakkolwiek to zwiemy, i oni zadeklarowali, że nie mają zaległości w ZUS. Oczywiście to była nieprawda, bo mieli, ale to była kilkuzłotowa zaległość. No jest pytanie, na ile tutaj macie związane ręce po prostu przepisami, czy właśnie tym regulatorem zewnętrznym, a na ile jesteście w stanie właśnie wychodzić naprzeciw tego rodzaju sytuacji. No tak, no, z biznesowego punktu widzenia oczywiście nie ma sensu, bo to 5 zł to jest koszt znaczka pocztowego, aczkolwiek oczywiście procedury, no rozumiem, że są jakie są. Tak. Tak, przyjmując czy obejmując stawkę dyrektora NCBR, ta sprawa 37 podmiotów, bo taka była liczba spółek, którym wstrzymano finansowanie programu, w przypadku których stwierdzono, że na etapie podpisywania umowy, czy też to głównie na etapie podpisywania umowy, że istniały zaległości, czy to w zakresie ZUS-u, czy w zakresie systemu podatkowego, generalnie istniały zaległości. I rzeczywiście to jest ta sytuacja, z którą musiałem się zmierzyć od razu na początku, bo to było decyzją poprzedniego dyrektora, to sprawdzenie, czy też i wstrzymanie tego finansowania było decyzją poprzedniego dyrektora. W momencie, kiedy spotkałem się z tą sytuacją, podjąłem działania, które jakby szły wielowątkowo.
Pierwsza sprawa to oczywiście była analiza poziomu tych zaległości i poszukiwania rozwiązań takich prawno-skarbowych, które by pozwalały przywrócić im finansowanie. I my tego typu działania, w których te zaległości były bardzo małe, to co między innymi tutaj pan wspomniał, panie profesorze, nawet tam ilość złotowe czy kilkuset złotowe, szybko w pierwszym etapie udało nam się przywrócić tym spółkom finansowanie. Nie pamiętam, czy to była grupa chyba około pierwszych 10 spółek czy 11 spółek, którym po naszych wnioskach do Ministerstwa zarówno Funduszy Polityki Regionalnej, jak też i Krajowej Administracji Skarbowej, czy tak zwanej instytucji audytowej, uzyskaliśmy zgodę i to się zadziało. To było dla pierwszych 10-11 podmiotów i ten proces oczywiście parę miesięcy trwał, bo to każdy wniosek, pamiętajmy, że jest traktowany w sposób indywidualny. Kolejnym etapem, którym podjęliśmy, żeby przywrócić finansowanie, była kolejna grupa spółek, które miały może troszeczkę większe tam te zaległości, ale też szukaliśmy rozwiązań prawno-skarbowych i jak dobrze pamiętam, to łącznie w tym układzie 37 podmiotów, 18 albo 19 podmiotom udało nam się przywrócić finansowanie. Natomiast pozostała grupa podmiotów, zaległości były na tyle duże, bo pamiętajmy, że tutaj pan wspomniał o takich, które mają tam kilkaset złotych albo dosłownie coś koło 1000 złotych, czasami może troszkę więcej. No tutaj wykorzystując przepisy prawno-skarbowe udało nam się to zrealizować, przywróciliśmy finansowanie i ten proces się zadział. Natomiast pozostała grupa spółek, firm, które miały nawet kilkaset tysięcy, bo i tacy byli rekordziści, pamiętajmy. Także blisko około 20 podmiotom, już nie pamiętam dokładnie cyfry, chyba 19 czy 18 podmiotów, no niestety nie udało się, no i to jest to jakby bez szans, wstrzymaliśmy im finansowanie i teraz biegną kolejne etapy proceduralne. Rozumiem, no to jest to rzeczywiście jakaś pociecha. Natomiast tutaj, żebyśmy sobie zdawali sprawę, tak, ja też to podkreślam, wstrzymanie tych środków zaskutkowało tym tak naprawdę, że nie mogliśmy ich rozliczyć w poprzedniej perspektywie w oparciu o środki brukselskiej. W konsekwencji nawet jak przywracaliśmy, no bo to przepisy brukselskie nie pozwalały, nawet w oparciu o polskie przepisy przywróciliśmy, to przywrócenie było kosztem polskiego podatnika, bo te środki musiały się znaleźć w budżecie państwa polskiego, bo nie było szansy na ich certyfikowanie w Brukseli. No to faktycznie słabe rozwiązanie, aczkolwiek rozumiem, że to nie pan ten cały przecież cyrk zaczął, więc współczuję. Tak, nie było to przyjemne, nie ukrywam, bo zarówno i w prasie, i w szeregu później wywiadach zawsze padało to pytanie, ale my podjęliśmy się odważnie i staraliśmy się uratować. Wiem, że część niestety z tych podmiotów musiała zawiesić swoją działalność, ale ja też tutaj zawsze podkreślam ten fakt. Pamiętajmy, że składając wszelkiego typu, bo wtedy to bazowało na oświadczeniach i ten etap oświadczeniowy wycofaliśmy z naszych procedur. Teraz bazujemy tylko na zaświadczeniach, żeby później już tego typu sytuacje nigdy nie musiały się powtarzać. Czyli w momencie, kiedy podpisujemy umowę finalną, składamy zaświadczenia z poszczególnych instytucji, czy to ZUS, czy to urzędy skarbowe, które wskazują, że na dzień podpisania umów nie ma żadnych zaległości finansowych względem Skarbu Państwa. No, to jest rzeczywiście rozwiązanie ewidentnie lepsze. A z tematów trudnych, o które chciałem pana zagadnąć, chciałem zapytać o IDEAS, bo
Dużo osób teraz, jak kojarzy NCBR IDEAS, od razu się pojawia. Jakby, znowuż naświetlając troszkę obraz, to był taki bardzo nietypowy pomysł, bo jak rozumiem, powołano coś, co miało być instytutem badawczym, powołano jako spółkę prawa handlowego, spółkę ZOO. Więc to już z samej konstrukcji wynikało, że to nie za bardzo się miało prawo spinać, bo instytut badawczy ma głównie wydawać, a nie zarabiać. Spółka prawa handlowego z kolei ma cel zarobkowy. W chwili obecnej wiemy, że Instytut IDEAS już został utworzony zupełnie osobno i funkcjonuje. Profesor Sankowskiego prowadzi. Jak rozumiem, że NCBR IDEAS, spółka ZOO, w tej chwili to troszkę ogranicza działalność, zwija troszkę podwoje, aczkolwiek to też mam nadzieję, że pan profesor troszkę to skomentuje. To jak to wyglądało, jak ta sytuacja zastana, bo pan też przecież z tym po prostu nie wymyślił tego rozwiązania, tylko je zastał. Jak to wyglądało i co z tym można było zrobić lepiej, ewentualnie czy jest już teraz dobrze? Tak, sprawa IDEAS od początku była dla mnie troszeczkę, czyli spółka IDEAS NCBR, od początku było rzeczywiście to, co pan powiedział w założeniach. Jest to spółka prawa handlowego, natomiast w założeniach miała powołaną radę naukową, co wiemy, że ta rada jakby nie przechodziła żadnego poziomu ewaluacji naukowej, tylko była powołana przez decyzją dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Miała w swoim zakresie oczywiście rozwijać sztuczną inteligencję wieloaspektowo, bo to zarówno w kwestii czy też takim rozwiązań teoretycznych, czy też bardzo dużo rozwiązań praktycznych, które możliwe były do realizacji. Ale to, co jest ważne, to co zresztą pan wskazał, że w założeniach powinna mieć działalność, która powinna przynosić przychody. Czyli opracowujemy konkretne rozwiązania. Wiemy, że ich jest na rynku bardzo dużo w zakresie implementacji sztucznej inteligencji. Następnie wdrażać je i komercjalizować. Niestety ten proces nie zaistniał. Rada nadzorcza stawiała zadania spółce i stawiane były konkretne wskaźniki do osiągnięcia. Niestety te wskaźniki nie znajdowały później odzwierciedlenia w sprawozdaniach. I w pewnym momencie rzeczywiście stało się faktem, że ta spółka to był błędny pomysł z punktu widzenia powołania jej jako spółki prawa handlowego. I od wiosny, jak miałem okazję spotykać się wtedy z panem profesorem Sankowskim, on zaczął przedstawiać właśnie już wtedy w rozmowach z ministerstwem ideę przekształcenia spółki w instytut badawczy. I to rzeczywiście, mając na względzie, jeżeli się ewaluuje efekty, które spółka osiągała, a w dużej mierze one miały swój wymiar, czy to w postaci procedowanych rozpraw doktorskich, czy tej współpracy naukowej, rozwijania doktorantów szkoły doktorskiej w takim aspekcie, czy powstałych rozwiązań teoretycznych, czy też naukowych, które znajdowały swoje odzwierciedlenie, czy to w referatach, materiałach konferencyjnych lub też w twardych publikacjach żurnalowych, to jasnym się stało, że to musi dojść do tej sytuacji, w której ta spółka musi być przekształcona w instytut badawczy, bo te efekty ekonomiczne nie następowały. I ta idea w pewnym momencie, która tam zawitała, albo mi była wtedy przedstawiona przez profesora Sankowskiego, jak też była przedstawiona w ministerstwie, chyba najbardziej przypadła do gustu i to stało się takim naturalnym krokiem, że spółkę trzeba przekształcić w instytut badawczy, bo to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, jeżeli chcemy rozwijać sztuczną inteligencję i poszukiwać dla niej takich aspektów,
które rozwiązują konkretne problemy naukowe, aczkolwiek dają nadzieję, żeby w kolejnym etapie przejść z tych rozwiązań teoretycznych na rozwiązania praktyczne. Ale to oczywiście wymaga pewnego nakładu pracy. Sami wiemy, że jak nawet w instytucie pracujemy, to trzeba, czy na uczelni, ileś lat pierwszych to są prace takie podstawowe, prace teoretyczne, później prace ukierunkowane na jakieś aplikacje potencjalne, ale żeby dojść do finalnych rozwiązań, no to trzeba jednak lata finansowania i lata wspierania. I to naturalnym się stało, że osoby pracujące w spółce, mimo że pozyskiwały projekty, te projekty jednak miały charakter stricte bardziej naukowy niż aplikacyjny, wdrożeniowy. One bliższe były, one działały w tej pierwszej, jak ja bym powiedzmy, w tej pierwszych fazach TRL-i do jakiegoś poziomu demonstratora, ale nigdy nie dochodziły dalej, żeby być wdrażanym do procesu we współpracy z przedsiębiorstwem i żeby nastąpił proces komercjalizacji. Także dobrze w mojej opinii się stało, że ten instytut, ta idea na początku przedstawiona w ministerstwie, w drugiej połowie roku zaczęła istnieć w głowach ministrów, że dobrze, przejdźmy ze spółki prawa handlowego i zbudujmy instytut badawczy, bo jak wiemy na rynku takiego stricte instytutu badawczego, samodzielnego, który działa na rzecz rozwijania polskiej szkoły sztucznej inteligencji, czy to w aspekcie naukowym, czy wdrożeniowym nie było i samodzielnego instytutu. Takie instytuty, czy też zakłady, katedry istnieją na uczelniach, ale jako samodzielnego instytutu nie było. No i w mojej opinii dobrze się stało, że w pewnym momencie taka decyzja zapadła i w tym kierunku poszły dalsze kroki prawno-organizacyjne. Super, to brzmi to rozsądnie, ale czy to znaczy wobec tego, że NCBR idea spółka ZOO się będzie zamykać, czy zmieniać zakres działania? Tak, spółka NCBR Ideas dzisiaj, bo ona jest mocno zredukowana, można powiedzieć, około 1/3 osób dzisiaj jeszcze, czy może troszeczkę więcej, 1/3, czy też 2/5 z tego składu bazowego pracuje w spółce. Dzisiaj od jesieni tak naprawdę, od końca roku 2024 powstał pomysł, żeby nadać tej spółce jakby nowy charakter, żeby ona zaczęła współpracować z naszym drugim podmiotem, który nazywa się Access. Spółka, która jest ukierunkowana na mentoring, akcelerację i wspieranie procesów komercyjnych. I w ten sposób wydzielić z tej spółki ten komponent, który ma największy potencjał na wdrożenie, a jednocześnie wspierany komponentem osób spółki Access, które mają doświadczenie w komercjalizacji wyników badań, żeby ta część sztucznej inteligencji, która ma potencjał na wdrożenie, pozostała. W związku z tym te osoby, które zdecydowały się zostać i pracować w spółce, my w tej chwili rozpoczęliśmy proces takiego mergingu, łączenia tych dwóch komponentów, zapewniając, że zespołom badawczym, które pracują w ramach sztucznej inteligencji, będą poszukiwać lub też chcą się ukierunkować na komercjalizację, będą jednocześnie miały tą drugą nogę, wsparcie w drugim zespole osób, które im wspomogą. Zrobiliśmy potencjalne rozwiązanie, zbadamy potencjał tego na rynku, a jednocześnie ten drugi komponent spółki otrzyma środki na to, żeby robić preakcelerację, mentorować i poszukiwać możliwości wdrożenia tego. Z naszym też udziałem, bo mamy tą kolejną, trzecią spółkę pod hasłem NIF, czyli Fundusz Venture Capital, który do 50% rozwiązań jesteśmy w stanie sfinansować to w oparciu o tą spółkę VC i poszukiwać
drugie 50%, jeżeli taką ścieżkę wybierzemy. Też oczywiście, jeżeli powstało rozwiązanie już i ono przez nas zostało sprawdzone, że ma ten potencjał do komercjalizacji i znajdzie się potencjał na rynku osób zainteresowanych czy firm, które będą chciały to wdrożyć, no to możemy i pójść tą drogą, jak też sami próbować znaleźć komponent wspierający finansowanie spółki NIF, czyli tego funduszu VC. Bo do 50% my wtedy współfinansujemy przedsięwzięcie, drugie 50% poszukujemy takiego akcjonariusza, który będzie chciał skomercjalizować te wyniki. I w ten sposób jakby budujemy kompletujemy ten łańcuszek w postaci od jakiejś idei 5., 6. poziomu technologicznego do możliwości wdrożenia z zapewnieniem i wsparcia komercyjnego, i mentoringowego, komercyjnego, akceleracyjnego i takiego wdrożeniowego. To skoro wspomniał Pan o Akcesie, to chciałem też o to dopytać, bo to jest znowu taka nietypowa troszkę formuła. To jest spółka ZOO, a ona pełni funkcję częściowo właśnie z działalności z tym, co robi PARP dla właśnie małych przedsiębiorstw, startupów. To chciałem się dopytać, jaka jest idea strategiczna, co ten podmiot będzie robił? Tak, dla Accessa w tej chwili to dosłownie, bo spółka może od wiosny, powiedzmy tak, od wiosny zbudowali i budujemy takie wspólne przedsięwzięcie, które łączy zarówno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i będący na jego pokładzie zespół, który się nazywa dział komercjalizacji, który wcześniej odpowiadał za nadzór nad programem Bridge Alpha, czyli tego typu spółek startupowych, z działem zarządzania strategicznego, który tutaj dokonuje wszelkiego typu analiz, wspólnie ze spółką Access i NIF podpisaliśmy takie przedsięwzięcie pod hasłem Synergia, budując taki łańcuszek wspierania podmiotów startupowych, które rozwinęły się w oparciu w części B+R o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a dalej będzie im przedstawiona ścieżka wspierania mentoringowego, akceleracyjnego i dalej korzystania także z funduszy spółki Venture Capital, tej naszej spółki NIF. To chciałem dopytać o zakresy takiego overlapu, bo z NCN-em to wydaje się dosyć prosty podział, nie? NCN badania podstawowe, NCBR no właśnie te nastawione na biznes. Ale jak to jest z podziałem między NCBR-em a PARP-em w takim razie? To tutaj musi teraz jakby jeszcze może ta granica jest może dużo bardziej wyraźna, bo musimy powiedzieć jeszcze, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to my dzisiaj mówimy 3 litery: badania, rozwój, innowacje. Część wdrożeniowa, jeżeli są tutaj tego typu projekty, pozostaje po stronie komponentu przedsiębiorcy, czy też komponentu dużego przedsiębiorcy lub też jakichś tam mniejszych czy średnich firm. Natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości bardziej w swoich działaniach jest ukierunkowana na oczywiście innowacje, ale etap z finansowaniem inwestycji i procesu wdrożeniowego. Okej, czyli oni innowacje pewnie to troszkę wcześniejszym etapie, pewnie też właśnie bardziej się profilują na startupy, przynajmniej w tej chwili na Polsce Wschodniej, czyli działania celowe. No troszkę jest tutaj pokrywa się pewien zakres z NCBR-em w tym sensie, że spółki mogą aplikować i tu siłą rzeczy. Natomiast no to w sumie może to jest jakiś pomysł, żeby były różne tryby aplikowania. Tak, szczególnie teraz w momencie, kiedy mamy ten duży program stepowy, to tutaj jest bardzo wyraźnie jakby
pokazane, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest badania i rozwój, natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości inwestycje i wdrożenia. Tutaj wtedy wyraźnie widać tę granicę, czyli ten komponent badawczo-rozwojowy w części PARP-owskiej w ogóle nie występuje, występuje część inwestycyjna, wdrożeniowa, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest badania, rozwój, innowacje, ten element, natomiast nie finansujemy spraw związanych z wdrożeniami czy też z inwestycjami. To chciałbym dopytać, panie profesorze, o ten STEP, bo nie wszyscy może wiedzą, no to jest platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy. No i co to jest, kto może się tutaj starać o pieniądze i na jakich zasadach? To jest nowa rzecz, więc warto pewnie o tym wspomnieć. Tak, znaczy planując w ogóle plan działań, działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2025, przeprofilowaliśmy w szeregu programach, przeprofilowaliśmy pod kątem możliwości aplikowania o środki. To znaczy mocno akcentujemy, że w roku 2025 wszystkie konkursy to są w dużej mierze konkursy ukierunkowane na konsorcja naukowe lub też konsorcja samych przedsiębiorstw. Chcemy, żeby ten komponent naukowy miał możliwość zaprezentowania tych swoich innowacji i jednocześnie dzięki współpracy z partnerem na równych prawach, występując w konsorcjum nie jako podwykonawca, tylko występując jako udziałowiec, jednocześnie dał możliwość firmie na wdrożenie tego pomysłu. Program STEP jest typowym narzędziem, które właśnie wpisuje się w tego typu też filozofię, bo to oprócz programu Smart Konsorcja, gdzie wyraźnie podkreślamy konsorcja, tak samo i program STEP jest także kierunkowany na konsorcja, ale w przeciwieństwie do programu FEN Konsorcja, tam nie mamy obszarów. Tam jest zrobione to w takim układzie, można powiedzieć, horyzontalnym. W programie STEP mamy 3 takie obszary technologiczne, 3 takie priorytety, to znaczy biotechnologię, szeroko pojętą cyfryzację, szeroko pojęte rozwiązania w zakresie tak zwanych zasobooszczędnych technologii. Kolejnym elementem bardzo ważnym w programie STEP jest to, że nowe wytyczne Unii Europejskiej pozwalają, żeby rozwiązania, które powstają w ramach tych technologii krytycznych na poziomie innowacji ponadkrajowym, czyli najlepiej, jeżeli one są, te innowacje na poziomie nawet europejskim, mogły znaleźć swoje zastosowanie także w obszarze obronność i bezpieczeństwo. Wcześniej ten komponent był całkowicie wyłączony z aplikowania o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a program STEP wręcz otwiera się, wiemy, jest zmiana polityki w tym zakresie, trzeba Unii Europejskiej pokazać nowe strumienie finansowe, które pozwalają opracować technologie poprawiające bezpieczeństwo i obronność w Unii Europejskiej, krajów unijnych. Także to na pewno jest nowy element, bo wcześniej takiego wskazania stricte nie było. Obecnie jest to nawet bym powiedział mocno oczekiwane i z punktu widzenia podniesienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej wiemy, że wszelkiego typu środki, które powstają także w innych programach typu EDF czy EDA, w ten sposób Unia Europejska podnosi poziom finansowania badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności, tym wymiarem także stepowym. Tutaj, co jest też ważne, szanowni państwo, że ten program jest, my w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju będziemy go realizować w 2 etapach i tak naprawdę w pierwszej części pod każdy z tych wymienionych obszarów będziemy uruchamiać konkursy i planujemy drugą połowę środków, którą mamy do dyspozycji, zaraz na początku roku 2026 także uruchomić, ale w pierwszym etapie
będą to konkursy już praktycznie od wakacji i to, co będziemy oczekiwać, to będziemy oczekiwać tych rozwiązań innowacyjnych w tych 4 tak naprawdę obszarach na bardzo wysokim poziomie TRL-u, ale też charakteryzujący się wysokim poziomem innowacyjności. To ja mam takie pytanie. Załóżmy, że ktoś ma świetny pomysł, rzeczywiście wpisuje się w te wszystkie, przynajmniej w jeden z tych obszarów. Ile można dostać, a ile można stracić? W sensie jakby, czy w ogóle, czy wymagany jest wkład, czy nie jest, czy trzeba mieć konsorcjum z uczelnią, czy nie, czy to już wiadomo, czy też to... Tak. To znaczy w przypadku tutaj mamy poziom dofinansowania i tutaj też warto podkreślić, że poziom dofinansowania w tym narzędziu STEP jest, jak dobrze pamiętam, około 70 milionów do nawet 150 milionów, a więc bardzo wysoki poziom dofinansowania. Poza tym, jeżeli mówimy o tym dofinansowaniu i teraz jeżeli jest komponent stricte naukowy w przypadku uczelni, instytutów badawczych, to tu jest do 100% dofinansowanie. Natomiast w przypadku spółek czy też podmiotów gospodarczych, no to wiemy, że to jest uzależnione od wielkości podmiotu, jego lokalizacji, jak też chyba też tam jest ocena biznesowa funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. I to są te takie 3 komponenty, które wyznaczają nam granice dofinansowania tych podmiotów gospodarczych. To jest bardzo wysoki poziom, mając na względzie to, że często te dofinansowania dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej są na znacznie niższym poziomie, no to tutaj możemy nawet w przypadku przedsiębiorstw, jak powiedziałem, nawet 70-80% dofinansowania uzyskać, bo tam są różne fazy, czy to jest faza rozwojowa, faza badawcza, czy też faza wdrożeniowa. Wiemy, że jest wtedy różny poziom dofinansowania, ale generalnie należy przyznać, że ten poziom dofinansowania jest szczególnie mając na względzie lokalizację, wielkość spółki, jej potencjał do tej pory biznesowy, no to praktycznie, jak dobrze pamiętam, chyba do 80%. No to rzeczywiście, to duże środki, a wspomniał Pan też, że uczelnie mogą uzyskiwać 100%, czy to jest do tak, 100%, tak, do 100%. Do 100%, ale czy to jest projekt, który ma na celu wobec tego wyniki badawcze także, czy ewentualnie usługi publiczne, czy jak to wygląda? No oczywiście jest tam faza badawczo-rozwojowa, tak, i tutaj my oczekujemy, że te pomysły, bo tutaj często spotykam się z szeregiem szczególnie przedstawicieli instytutów badawczych, czy też uczelni, czy prezentując ten pomysł w konferencji rektorów akademickich szkół polskich, podkreślam, że oczekujemy tego komponentu innowacyjnego i wiemy, że w szeregu firmach, to nie we wszystkich, od razu, ten komponent badawczo-rozwojowy, czy też szczególnie badawczy, występuje w momencie, kiedy jest konsorcjum naukowe. Wiemy, że już w Polsce jest szereg firm, które zbudowały sobie zaplecze badawcze. I wtedy oczywiście oni nie muszą występować w konsorcjach z podmiotem naukowym. Mogą wystąpić samodzielnie, ale wtedy też oceniając ich potencjał, będziemy oceniać ich potencjał także nie tylko od strony gospodarczej, biznesowej, finansowej, ale także od strony historii czy też doświadczeń badawczych, naukowych, które w danym zespole już zostały wcześniej zrealizowane. Brzmi to rzeczywiście bardzo ciekawie, ale chciałem troszkę już odejść. Ja tutaj, jeżeli mógłbym dodać, to mając na względzie te 3 obszary, to mocno podkreślam, szczególnie w przypadku osób, które jakby słyszą, że są to biotechnologie, cyfryzacja, to tak ktoś powie, no ciężko znaleźć tutaj dla nas miejsce. Ja tutaj od razu biegnę z wyjaśnieniem, że ta szeroko pojęta cyfryzacja to jest naprawdę szeroko pojęta cyfryzacja, bo tam to nie tylko mówimy o rozwiązaniach informatycznych, nie tylko mówimy na przykład o aplikacjach rozwoju aplikacji w postaci z wykorzystaniem technologii AI,
ale także mówimy o rozwiązaniach, które mogą być stosowane na rzecz kosmosu, które wykorzystują technologie sensoryczne, czyli nowe rozwiązania, nowe półprzewodniki, nowe technologie w tym zakresie, ale także rozwiązania zautomatyzowania szeregu procesów, jak też to, co jeszcze tutaj, technologie kwantowe. To jest ten proces, to znaczy ten obszar cyfryzacji jest naprawdę bardzo szeroki. Go tam opisujemy i będziemy go przedstawiać, mając na względzie, że szczególnie w tym obszarze, istnieją w Polsce tak zwane rozwiązania deep tech, czyli takie bardzo zaawansowane poziomy, o bardzo zaawansowanym poziomie technologicznym, których to firmy mogą startować do programu STEP. Super, bardzo dziękuję za taką wyczerpującą odpowiedź i zachętę. Myślę, że zdecydowanie sam się będę przyglądał temu programowi, brzmi bardzo ciekawie. I zmierzając tak troszkę do końca naszej konwersacji, chciałem pana zapytać już tak o wyższy poziom ogólności. Czy jakby miał pan możliwość dowolnego decydowania, co w systemie finansowania innowacji, badań, no także po prostu badań i finansowania przedsiębiorczości, gdyby mógł pan coś zmienić, to jakby pan to przeprowadził? I powiem, dlaczego pytam, bo są głosy na przykład, że po co mamy tyle agencji? Mamy Agencję Badań Medycznych, NCN, NCBIR, PARP, może to wszystko zunifikować pod jedną czapkę. Inni z kolei mówią, że to nonsens, no bo przecież jest zupełnie inna specyfika badań wdrożeniowych, badań naukowych, to łączenie tego może tylko zaszkodzić, ale może proporcje zmienić. Chciałem zapytać, jakby pan to widział, gdyby pan miał nieograniczoną możliwość decydowania? Tak, to ja tutaj troszeczkę zabazuję na tym, z czym miałem okazję spotkać się w Stanach Zjednoczonych. My tutaj, pan profesor wymienił dosłownie agencji na palcach jednej dłoni. Będąc kiedyś na stażu postdokowskim w jednej z uczelni amerykańskich i jak poszukiwałem tam z partnerem przemysłowym, z partnerem z danej branży, gdzie można byłoby zaaplikować na dane rozwiązanie, to bardzo proszę, wyobraźcie sobie państwo, nie mówiliśmy o wachlarzu 5, tylko to była, takich agencji jest tam w tysiącach. Z czego to wynika? I tutaj od razu powołam się na ten case. W Stanach Zjednoczonych jest możliwość realizacji odpisów podatkowych na rzecz badania i rozwoju. A więc wyobraźmy sobie, jest branża drzewna, która ma ileś firm, które robią sobie odpisy podatkowe na rzecz badania i rozwoju, zakładają fundacje, zakładają agencje, te środki są kierowane do tej agencji, do tej fundacji i wspólnie w oparciu o te środki zgromadzone opracowują propozycje programów czy też zagadnień do rozwiązania. Całkowicie inne podejście w Polsce, gdzie mamy jakby tego typu instytucje. Kiedy to jest w postaci instytucji. A więc widzimy, że tu jest w Polsce, czy też w Europie, nie wiem, czy Europa też nie powinna pójść tym śladem, że jeżeli mamy pewne branże, no oczywiście jest to duży poziom czegoś takiego, że musielibyśmy ujednolicić systemy fiskalne i to jest na pewno bardzo ciężkie, ale w przypadku Polski to uważam, że mamy już pewne branże, wiemy, że jest branża energetyczna, jest branża ciepłownicza, jest branża związana z jednym, drugim przemysłem, który pozwólmy tym branżom, na pewno mogłoby się to oczywiście odbyć ze szkodą na wpływy podatkowe, ale gdybyśmy pozwolili tym branżom w taki sposób naturalny odpisywać środki na badania i rozwój i jednocześnie definiować im obszary, w których oni oczekują rozwiązań konkretnych, automatycznie by pan profesor doszedł do wniosku, że rola na pewno tych podstawowych 4-5 agencji, których pan tu wymienił, na pewno by zmalała, a jednocześnie powstałaby taka przeciwwaga w postaci tej, że powstają agencje przy olbrzymich takich klastrach tematycznych, grupach firm, które rozwiązują im takie konkretne problemy praktyczne,
a poprzez tego typu agencje jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można stymulować pewne kierunki przyszłościowe do rozwoju kraju. A dzisiaj mamy troszeczkę taki mixture, bo z jednej strony mamy programy strategiczne, o których Pan tutaj wspomniał, czyli mamy Infostrateg, mamy Hydrostrateg, za chwileczkę myślimy o Agrostrategu, czy też Nutritech, etc., podobną grupę, które wiemy są w interesie Polski, a z drugiej strony mamy olbrzymie środki w postaci takich programów sektorowych jak STEP, czy programów horyzontalnych, gdzie nie mamy zdefiniowanych kierunków rozwoju, a tak naprawdę generalnie wspieramy rozwój i innowacje, badania, rozwój innowacji. I to jest, uważam, z punktu widzenia takiego prorozwojowego dla Polski, byłoby to pewnie znacznie ciekawszym rozwiązaniem. Na pewno też jednym z kolejnych rozwiązań, które obserwuję, albo też automatycznie stworzyłaby się przestrzeń, pan profesor na to wspomniał, na tę studnię, która powstaje pomiędzy 3. a 6. poziomem rozwoju technologii. Moglibyśmy stworzyć sobie ten program badań stosowanych i tam wytyczyć też takie kierunki strategiczne dla rozwoju pewnych technologii, ale te, które są w interesie całego kraju. Natomiast tego typu aplikacyjne, które są dla danej branży, dla danego klastra firm, które są stowarzyszone w jednym, drugim, trzecim obszarze, oni by rozwiązywali problemy, które wynikają z ich codzienności, tak? Dzięki swoim odpisom automatycznie to by stymulowało oczywiście i wspierało, bo na pewno bez udziału uczelni, instytutów badawczych nie mogliby tego robić, ale mielibyśmy jakby dwa sparaliżowane takie kierunki w zakresie rozwoju kierunków strategicznych i poprzez tego typu agencje byśmy mogli to realizować i z drugiej strony przez fundacje, agencje, które działają na rzecz rozwiązywania problemów praktycznych. A dzisiaj jest to troszeczkę tak skumulowane i można odnieść wrażenie, że ciężko później znaleźć te priorytety w funkcjonowaniu poszczególnych agencji. My poprzez program strategiczny, poprzez strategię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stwierdziliśmy, że musimy wypracować takie kierunki strategiczne i są. W tej chwili przyjęliśmy, że mamy takie 4 obszary, w które będziemy w dużej mierze alokować swoje programy i w ten sposób wspierać zarówno ten proces, o którym jest powiedziane, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, na innowacjach, to znaczy w obszarze transformacji energetycznej, bo wiemy, że ona jest mocno oczekiwana i ona przed nami stoi i my musimy się z tym faktem zmierzyć. Mamy problem zdrowia publicznego i to jest sprawa, na pewno potrzeba non-stop pracy nad kolejnymi rozwiązaniami technologicznymi, które wspierają zdrowie publiczne. Kolejny, 3. obszar to jest bardzo szeroko zakrojona cyfryzacja i 4, to już to pokazały rok 2022, nie unikniemy, a wręcz mocno oczekiwane są badania i rozwój na rzecz innowacji w obszarze obronności i bezpieczeństwa. To w tej chwili staje się jednym z kluczowych, bardzo ważnych kierunków w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i takiej pewnej kierunków strategicznych. Super, panie profesorze, mam nadzieję, że decydenci nas słuchają i że tego rodzaju zmiany, także podatkowe, może kiedyś do naszego kraju zawitają, chociaż wielkiej nadziei nie mam, bo wiemy, że mówi się o tym już dość dawno, ale nie wychodzi to średnio, ale pomysł byłby super, gdyby można było tego rodzaju odpisy stosować. Nie ukrywam, jeżeli mogę wtrącić, to ma pan profesor rację, bo już pod koniec lat 90. występowaliśmy wtedy z wnioskami do Ministerstwa Finansów o takie możliwości odpisowe, bo to była taki, pamiętam swój etap współpracy z profesorami ze Stanów Zjednoczonych, którzy próbowali przetransferować tego typu rozwiązania, które w Stanach już się mocno sprawdzały, żeby je zacząć realizować w Polsce, ale zawsze te potrzeby społeczne, potrzeby socjalne stają się na pierwszym planie, a z drugiej strony też mamy świadomość, i ja też to podkreślam, zresztą minister sam finansów
podkreśla, że każda złotówka włożona w B+R to jest kolejne 7 do 10 złotych w postaci wzrostu środków, które wpływają do budżetu. My sami z programów poprzednich, bo takie analizy prowadzimy, jak te programy poprzednie przełożyły się na wzrost PKB. I to jest bardzo ważny aspekt. I tutaj o tym musimy pamiętać. A jeszcze, jeżeli mam chwilę, to za co chciałbym mocno podkreślić i pokazać, że polscy naukowcy umieją pozyskiwać środki. To jest przykład, jak zmieniała się struktura dochodów, czy też grantów, które pozyskujemy bezpośrednio z Brukseli. Oceniając względem programu Horyzont 2020, program obecny Horyzont Europa, który, jak wiemy, jeszcze jest perspektywa ponad dwuletnia, już my dzisiaj poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy, który jest na naszym pokładzie, jest ponad dwukrotny wzrost w liczbie, a przede wszystkim w wartości projektów, które nauczyliśmy się pozyskiwać z Brukseli. I to oczywiście jest ciągle poziom niesatysfakcjonujący, bo Polska ma jeszcze na koniec roku 2024 miała udział w postaci 1,73%, ale w stosunku do poprzedniej perspektywy to jest ponad dwukrotny wzrost. Uczymy się pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. To jest nic tylko przyklasnąć, bo wiemy, że dzisiaj jesteśmy z PKB średnim unijnym na poziomie już ponad 80%, co nam grozi w kolejnych perspektywach. Poziom środków które będziemy uzyskiwać na dofinansowanie, czy to w obszarze B+R, czy w innym obszarze, będzie maleć, bo zbliżamy się z budżetem do poziomu średnio unijnego. A więc musimy poszukiwać, polskie instytuty, polskie firmy, polskie uczelnie muszą nauczyć się pozyskiwać środki także z innych źródeł, typu właśnie programy Horyzont, typu Europejska Agencja do Spraw Obronności, czy też właśnie Fundusz na Rzecz Obronności, czyli Fundusz EDF. Super. Panie profesorze, bardzo dziękuję za super rozmowę. Przez godzinę myślę sporo i rzeczy udało nam się i wyjaśnić, i także mam nadzieję przybliżyć słuchaczom, słuchaczkom z ważnych nowych programów. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Służę swoją osobą i będę z chęcią mógł raportować, jak zmienia się NCBR, bo widzimy to, obserwujemy, na pewno Państwo obserwujecie w tej naszej aktywnościach i medialnych, i wykładowych, jak też i w zmianach procedury, w skracaniu tego okresu obsługi. Robimy wszystko, co w naszej mocy i na pewno już słyszę od części beneficjentów, tak, to widać to nowe otwarcie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak ja zawsze mówię, psuje się szybko, ale naprawia się latami, ale sam obserwuję i tutaj dzięki współpracy z olbrzymią grupą osób, których mam na pokładzie, jak też osób z otoczenia, bo środowisko naukowe, politechniczne, uczelni, instytutów, Polskiej Akademii Nauk, instytutów sieci Łukasiewicz wie, że gros środków jednak dzisiaj, które oferowane są do systemu polskiej nauki, pochodzi ze środków unijnych i tutaj musimy wszystko z naszej strony zrobić, co jest możliwe, żeby ten system funkcjonował jak najbardziej sprawnie i przyjaźnie przede wszystkim. Super. Bardzo dziękuję panie profesorze i wszystkim Państwu życzę także miłego wieczoru. Kłaniam się. Bardzo dziękuję i służę kolejnymi wywiadami i spotkaniami. Kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia.